Cześć ocalali. Z tej strony jak zwykle Valencianistas z AppGallery ze stanu numer 106. Po opublikowaniu ostatniego wideo zasypaliście mnie pytaniami o fuzję państw. Czy aby na pewno? Czy to nie jest po prostu zwykła plotka, jakich było wiele w przeszłości? Czy jestem pewny tematu, który wtedy robiłem? No więc mam dla Was odpowiedzi na te pytania oraz coś ekstra. Coś całkowicie nie z tej ziemi, co być może zmieni Wasze podejście do wydarzenia fuzji państw. Mianowicie wraz z kilkoma graczami myślę, że udało mi się rozgryźć mechanizm fuzji państw. To znaczy możemy niejako z pewnym marginesem błędu przewidzieć, jakie stany lub ile stanów będzie uczestnikami fuzji z naszym lub z Waszym stanem. Ale do rzeczy, zacznijmy od początku. Po pierwsze, czy aby na pewno w listopadzie odbędzie się fuzja stanów? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca i bynajmniej nie jest to wyssane z mojego palca. Gdybym miał wymyślać plotki, uwierzcie mi, wymyśliłbym coś o wiele bardziej zakręconego w swojej postaci. Skąd wiem, że w listopadzie odbędzie się fuzja państw? No cóż, w zasadzie to Wy też to wiecie, bo to jest informacja oficjalna opublikowana w grze przez Medi, wiodącą postać w grze. I nie mówię tutaj o tej 15-letniej bohaterce, tylko o graczu, który kryje się za tym nickiem. Jeżeli w dalszym ciągu nie wierzycie w moje słowa, to wystarczy zalogować się do gry, następnie kliknąć w papierowy samolocik znajdujący się po prawej stronie Waszego poziomu VIP oraz odnaleźć ogłoszenie Developers Feedback, dokładnie tak samo nazywające się jak moje poprzednie wideo. Także jeżeli już wiecie, że dany news został potwierdzony przez deweloperów, przejdźmy do najbardziej gorącego tematu, jakim jest teoria mechanizmu fuzji stanów o nazwie Reval. Nazwa pochodzi od skrótu nicków graczy, którzy stworzyli tę teorię, czyli Revan ze stanu 338 oraz Valencianistas ze stanu 106. Nie jest to jednak nasz wymysł, ale wiedza oparta o doświadczenia poprzednich fuzji państw. Teoria mechanizmu fuzji stanów Reval mówi nam, że każdy stan w grze ma określoną moc, liczoną na podstawie BP, czyli Battle Power. Deweloperzy ustalają nieznany nikomu z graczy limit Battle Power przeznaczony na migrację. Następnie dobierają stany według założonego schematu, żeby łączny Battle Power dwóch lub kilku stanów maksymalnie zbliżył się do ustalonego limitu fuzji stanów. Może będzie to bardziej widoczne, jeżeli weźmiemy kilka stanów jako przedstawicieli. Powiedzmy, że deweloper ustalił górną granicę fuzji stanów na 100 punktów. To znaczy, że łączna moc wszystkich stanów biorących udział w fuzji nie może przekroczyć 100 punktów. Weźmy dla przykładu stan numer 338. Stan napakowany liderami rajdów, potężnymi graczami i ogólnie wielkimi wielorybami, spenderami i wszystkim co najlepsze. Stan łącznie ma moc 98 punktów. Jest bardzo dużo maksymalnych graczy, więc najprawdopodobniej nie znajdzie się stan o mocy 2 punktów, bo znaczyłoby to, że jest totalnie martwy. Oznacza to, że stan numer 338 nie będzie brał udziału w fuzji państw w listopadzie. Następnie weźmy dla przykładu stan numer 106. Jest to bardzo słaby stan i ustalimy jego moc na poziomie 20 punktów. To znaczy, że utworzyła się przestrzeń na 80 punktów, w którą przestrzeń zostaną dobrane państwa, które będą uczestniczyły w fuzji. Co nam to mówi? Ten fakt mówi nam, że do stanu numer 106 mogą dołączyć dwa dużo mocniejsze stany o punktacji 2 razy 40 punktów. To da nam sumę 100 punktów. Również może dobrać jeden stan o mocy 30 punktów, a drugi o mocy 50, aby wypełnić sumę 100 punktów. Nie ma możliwości, aby fuzja dobrała 4 kolejne stany o mocy 20 punktów każdy. To byłoby bez sensu. Teoria mechanizmu fuzji stanów Reval mówi nam, że deweloperzy starają się ujednolicić moc stanów. Więc do słabych stanów zostaną dodane silne stany. Do stanów średniej mocy zostaną dodane stany średnie, aby zachować równowagę. Do bardzo silnych stanów o wysokiej aktywności nie zostaną dodane żadne stany. Co do dokładnego sprecyzowania, który stan dołączy do Waszego, no nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ani tego przewidzieć ze względu na zbyt dużą ilość zmiennych.
ale w każdej chwili możecie wpłynąć na wynik swojego stanu, zaniżyć go lub zawyżyć, a więc realnie wpłynąć na dopasowanie stanów, które zostaną z Wami połączone. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał. Jeżeli tak, to zapraszam do wspierania kanału, zostawiania komentarza lub zwykłego lajka, to nic nie kosztuje, a jednak wpływa na chęci do tworzenia następnych treści o naszej ulubionej grze State of Survival. Trzymajcie się.